Hello. Right now I'm making an interview with our driver Uzi, right? Uzi? Polska. Is it Uzi? Polska. Yeah. Sembe, Ja dzięki. Sembe no Uzi, tell me who's the best on this trip? Polska. Polska is the best. With me is Pagma, our guide on this tour, and I'll like to interview her. I have a question. Are you getting tired of these freaking tourists? Yes. Thank you very much for your cooperation, and tell me, what do you think? Who's the best on this trip? Polska. The next person in our crew is Diane, who's always in the front because she's a princess. Hello, Diane. Hello, Sambano. Tell me, what do you think is the most surprising thing Polska! about... No, No. what is the most surprising thing about Mongolia? Almost everything I can Almost. say. Okay, and also another Especially- question. Right now, you get ready. Who's the best on this trip? Polska. Thank you very much. I'm sitting in a van with Chun and Kim, who came all the way down from Korea just to see Mongolia, right? And tell me, Chun, how do you like this trip so far? Yeah, it is very nice. It's Mongolia trips, right? And especially to meet you and the Turkey, Poland people and the Spain people. And it's thanks very much. Okay, and do you know who's the best on this trip? Yeah, Mongolia. Are you sure it's not Polska? Yeah, it's sure. 안녕하세요. Okay, thank you. Specjalnie dla mojej największej fanki, którą jest 3-letnia Ola i która twierdzi, że kocha wujka Bartka, a jej miłością są dinozaury zwane przez nią pieszczotliwie dinusiami, udałem się w poszukiwaniu kolejnego dinusia do jej kolekcji. A jestem na płonących klifach na pustyni Gobi, które są zagłębiem skamieniałości dinozaurów. I tutaj ekspedycje archeologiczne znajdywały tych kości najwięcej, więc może mi też się uda, wobec czego będę mógł jej przywieźć coś do kolekcji. To tutaj też udowodniono, że dinozaury wykluwają się z jaj, ponieważ znaleziono skamieniałości tych jaj. Odnalazłem jajo dinozaura. Specjalnie dla Oli zamierzam je teraz zabrać przez cały świat, następnie przywieźć do Polski. Oto prawdziwe jajo dinusia. Nie wiem, jak przetransportuję je przez lotnisko, ale mam nadzieję, że się uda. Ola, specjalnie dla Ciebie podążam śladami dinozaurów. Tutaj czaszka prawdziwego dinusia. Zęby, oczy, znaczy nos, oczy są z boku. Na pustyni Gobi. Jak to zwykle bywa na pustyni Gobi w sierpniu, spadły deszcze, a nawet utworzyły się rzeki, które uniemożliwiają nam przejechanie na drugą stronę. Jest to bardzo niebezpieczne. Nasz kierowca szuka brodu, a my czekamy w gotowości na wynik jego poszukiwań. Nie wiadomo, co się zdarzy.
Na zdrowie! Na zdrowie. Na zdrowie! Polska! 1, 2, 3. Polska! Hey, this is good. Noż. What? No. Say a Mongolian word? Noż. Noż. That means shit. I know. In word noż. Where did you learn that? I don't know. Lucy! Pásame la Mary. Regata minuta. Stoję sobie na środku pustyni z moim nowym partnerem finansowym, z którym rozpoczniemy biznes jurtowy w Polsce. Okay. Będzie wam sprzedawać jurty i będzie zajebiście. Polska. Polska! A oto co się przytrafia nierozważnym kierowcom. Wspaniały przykład zakopanego po oś samochodu. I cała drużyna ratowników. Masakra. Lub, jak mawiają Mongolczycy, noż. It broke. If you need a change, contact, It's broken! let me know. Shovel. Yeah. Ours? No. I tym oto sposobem mamy już 3 zakopane auta. Ciekawe, co będzie dalej. Zatrzymaliśmy się w pobliżu jurty, żeby spróbować prawdziwego mongolskiego jedzenia. Serwują tutaj produkty mleczne, czyli coś jakby ser zrobiony z jogurtu, zsiadłe mleko, herbata mleczna. Wszystko z produktów kozich, krowich, jakoś tak. Hello. Korean. Hey. 듣고 계셔. Powiemy, że to ser z jogurtu, a to kożuch. Ten, którego my nie lubimy w Polsce. A sausage. Kind of sausage. Yeah. Hot? 뜨거워요? 뜨거워요. Made with blood, no? They put blood in. 아까 만들 때 아줌마가 Teraz Bartek będzie próbował płuca kozy. Płuco. All at once? Just taste for and give to another person. To your left. How is it? Soft. Like a liver? Can you take it away from me? Эрийг химэр сэргээсэн эртний сахнараа энгийн бүгчүү зодгolсон наадмын дэжтэр ардадэрэн тэгшэрсэн авраг арслангууд агдж бардж шагшуусан ногоон дэвчээ дэнж хоттой наадах монгол наадам хотлын цэнгэнэ дэхид ганцхан мартын заяа Хэмэр сүлдэн асж зэвгдэгэ Дэнж хоттой наадах монгол наадам хотлын
Dzisiaj opuściliśmy pustynię Gobi i udajemy się na kilka dni do Mongolii Centralnej. Przed nami jazda konna i życie z rodziną nomadów. Spring of 47, so the story it is told. Old John Sutter went to the millside. Mamy przerwę. Zestresowany, biedny Bartek siedzi na kamieniu i myśli, na co ja się zgodziłem. Boję się koni, a każą mi na nich jeździć. Bartek, jak się czujesz? Twarde, drewniane mongolskie siodło wrzyna mi się w tyłek. Koń niesie gdzie chce, a nie umiem się porozumieć z przewodnikiem. Jest fajnie. Boisz się? Nie. A piece of shining gold. Well, he took it to the city where the word like wildfire spread. Jazda na koniu w Mongolii to nie są przelewki. Twarde, drewniane siodło wrzyna się w dupę, także drugiego dnia odpada wam dupsko. Generalnie cała jazda składa się głównie z bólu. Jest niewygodnie. Koń zazwyczaj w niespodziewanym momencie staje i zaczyna żreć trawę. Nie lubi sobie się słuchać. I generalnie to jest tak średnio. Co prawda widać góry, ale nie mam czasu ich podziwiać, bo niestety boli mnie dupa. I cały swój czas poświęcam na to, żeby zmniejszyć ból i go zakończyć. Jeszcze 5 godzin. Dziękuję. Pozdrawiam. Polecam konie w Mongolii. Nie wiem, gdzie jadę, także wyłączam się, bo nie wiem, czy zaraz nie zginę. Pozdrawiam. Jest super. Mongolskie konie są dużo mniejsze, dużo łatwiej się na nich jeździ. Dupa boli, to prawda, ale wszędzie pięknie pachnie ziołami, są piękne widoki. Gdybym nie miała alergii, to byłoby super. I gdyby mnie nie bolała dupa i nogi. Old John Sutter soon came to wish he left that stone in the riverbed. For there came like herds of locusts every woman, child, and man in their lumbering Conestogas. They left their tracks upon the land. Oto ważny moment w życiu Dominiki. Za chwilę spróbuję wydoić kobyłę. O ile mi pozwolą, bo nie wiadomo, czy pozwolą. Tradycyjne mongolskie dojenie konia co 2 godziny dziennie się odbywa. Pozwalamy, żeby młody sprawił, że mleko pociekło chyba i wtedy dopiero. This is very interesting.
Dzień 9 albo 10, nie wiem, naszej wycieczki. Zawitaliśmy do miasta Karakorum, które jest jakimś większym miastem w centralnej Mongolii. Już nawet nie chce mi się gadać, bo jestem zmęczony po tej wycieczce. Dupa mnie boli od tych koni i generalnie to bym już się najadł pizzy, frytek, wypił kolę, a nie tylko kozie mięso i produkty mleczne z 4 rodzajów zwierząt mleka. Mleko na 1000 sposobów. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam. Jesteśmy przy jakimś muzeum, które nawet nie wiem jak się nazywa, ja nie wiem czego to jest muzeum, ale zobaczymy co tam jest w środku. Pewnie nie będzie można kręcić jak zwykle. Tak jak wspominałem, w Mongolii istnieje mnóstwo sposobów przetwarzania mleka. Ten diagram pokazuje sieć produktów wytworzonych z mleka. Każdy ma swoją nazwę, sposób obróbki. Jedne są fermentowane, inne gotowane, inne coś tam jeszcze, potem jeszcze raz fermentowane, jeszcze raz gotowane, suszone, wyciskane, prażone, coś tam. Do picia, do jedzenia, do rzucia, do skrobania, do smarowania. Mleko. W każdej postaci. No babuszka, po ile pierożki? I like the color. This will be great. Pierwsza i największa świątynia buddyjska w mieście Karakorum w Mongolii. W mieście, które za czasów Chingis Khana było stolicą Mongolii. Oj babuszka, po ile kwiatuszki? Pierożki po ile? Ja nie rozumiem. Bior Huiben. How are you feeling today? Very nice. Don't lie. Tell the truth. You are exhausted. Very nice again. Okay, like yesterday. In our trip, we met a lot of foreigners who came to Mongolia to visit it and to find out how beautiful it is. So right now behind me is standing Diane, which I am going to interview right now. Hello. Hello. Hello Diane. I know Polska. that you... Yes, we are from Polska. Yeah. That's right. I would like to ask you, what would you advise for people coming to Mongolia for the first time? What is the one most important thing that you would advise them to do before coming here? Except the nurse. Too cold at night and too hot in the afternoon. So your advice would be to take some clothes? Maybe. Don't lose your way. Yeah. Don't watch out when you're going, because every girl looks so similar. So watch out. Remember your girl number or the place where it is. Yeah. That was Diane from Korea. Thank you very much. 감사합니다. 또 봐요. Hello everyone, I'm here with Fernando from Spain, who is an experienced traveler, and I have a question for him. What is the one most important thing that you would advise people coming to Mongolia? Well, I'm very glad you make me this question because I've been thinking about it quite a long time already. And I think the best way to travel around Mongolia is to have the gear on top of a surface carried by 20 horses. You move around that way and there's no need to take risks of having different qualities in the gears that you visit. So it's kind of the Kublai Khan style of traveling, and I think it's the best approach really. Thank you very much. I would like to add that the gear is a Mongolian yurt, a small kind of tent that you can spend the night in. Well, if I may, the one that I'm talking about is not small. I'm talking about a big gear, like with a kitchen and
some adornments and furniture. As long as you have that surface that can carry the whole thing around, I think you're okay. Thank you very much for your cooperation. It's been a pleasure for me contributing to this interview. Gracias. In my series of interviews, I am continuing with Maria from Spain also, who has a lot of experience, and she spent in Mongolia almost 2 weeks right now. So my question is, what would you like to do before coming to Mongolia that you haven't done? I would like to take classes on this knowing the difference between horse shit, cow shit, goat shit, and human shit. Nice. Yeah, and just to explain a little bit, because Mongolians have different names for every type of shit. Like cow shit is, if I recall correctly, marash, arash, something like that. Aralash. The human shit is pas, and the goat shit is bayalla. Or not. Maybe not. And then there's the Nash team. Anyway, thank you, Maria, for your interview. Gracias. Welcome. In my series of interview, I am continuing. With me is Dominika from Poland, which is also called as Polska. So my question to Dominika is, as an experienced traveler, and I know that she has a lot of thoughts about being in Mongolia, which was always her dream. So my question is, what is the most important thing that you should do before coming to Mongolia? Have some classes of horse riding. And that's it? You will be fine in whole Mongolia? Sure, we can go everywhere by horse. And how easy it is to ride a horse? How many classes would you like us to take before coming here? Sit a lot in the saddle. Like in the home? In home? Will be enough? Anyway, you can sit on the wooden something, for example tree or something that is fell down, and sit on it a lot, and you can jump on it. It will be really helpful. To get used to a saddle, right? Yes. So my next question would be, what is the best thing of being in Mongolia so far? Horse riding. Thank you very much. Thank you. As I am interviewing everyone from our crew, right now I'm here with Chon from Korea, who would like to give you some advice. So John, what is your advice for travelers to Mongolia? Yeah, Mongolia is a huge land compared with Korea, about 7 times. And keeping your health, this is best important for your keeping your health. This riding car and the road is no good, and it up and down, and therefore you careful your health. Thank you. Thank you very much. That was John from Korea. Thank you. 한국 사람이고, 그 다음에 처음 이제 몽고에 왔고, 뭐 약간의 상식은 들은 상식은 있었으나 이제 현지에 접해 보니까 워낙 거리가 멀기 때문에 일단은 체력 록된 게 되기 때문에 체력 보강. Health is the first. 그다음 이제 다니면서의 불편한 점은 물하고 파워하고 워터하고 파워. Electric power. Thank you very much. That was Kim from Korea, and she said that the biggest problems in Mongolia would be to have strong heart for horse riding, the lack of water, and the lack of electricity to charge your electrical devices. So thank you very much, Kim. 감사합니다. 감사합니다. I'm doing another interview. It will be a lesson of Mongolian language. With me is Pagma. Pagma, tell me, how would you say thank you?
Bairsa. Thank you. Bairsa. Thank you. Bairsa. Bajesta. Bairsa. Bajesta Bairsa. is thank you. And thank you very much. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz snurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Ackermanu. Stójmy, jak cicho. Słyszę ciągnące żurawie, których by nie dostigły źrenice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła.